Jak przeżyć po śmierci? I czy to w ogóle możliwe? Starożytni Egipcjanie zdawali się mieć odpowiedź na te pytania. Nie był to mit, lecz realny zbiór zaklęć i rytuałów zapisanych na papirusach, chowanych do grobów razem ze zmarłymi. To właśnie tak powstała zagadkowa Egipska Księga Umarłych. Dzisiejsza nazwa jest tylko naszą interpretacją. Egipcjanie nazywali ją Księgą Wychodzenia za dnia. To określenie kryje w sobie ważną myśl. Śmierć nie była dla nich końcem, ale przejściem do innego życia, z którego dusza mogła wychodzić na światło dnia. Ale wbrew temu, co mogłoby się wydawać, to nie była jedna księga. Nie istniała uniwersalna, identyczna dla każdego wersja. Zamiast tego istniał ogromny zbiór zaklęć i formuł, z których wybierano odpowiednie dla zmarłego. Każdy papirus był więc inny. Czasem krótki, zawierający kilka prostych formuł, przeznaczony dla biedniejszych ludzi. Innym razem niezwykle bogaty, pełen setek zaklęć i barwnych ilustracji, dla faraonów, kapłanów i dostojników. Każde zaklęcie było jak klucz otwierający kolejne drzwi w zaświatach. Niektóre działały jak amulety, chroniły przed demonami, które chciały odebrać duszy energię. Inne były instrukcjami, jak bezpiecznie przejść przez ogniste jeziora, jak mówić do strażników o dziwnych imionach, jakich słów użyć, by otworzyć tajemnicze bramy. Nie brakowało też zaklęć, które miały zapewnić bardziej praktyczne rzeczy, na przykład zdolność jedzenia i picia po śmierci, albo możliwość zamienienia się w ptaka, by swobodnie unosić się nad ziemią. Co ciekawe, między wierszami widać też zwykłe ludzkie lęki. Egipcjanie bali się samotności, głodu, utraty własnej tożsamości. W zaklęciach prosili, by ich imię nigdy nie zostało zapomniane, bo wierzyli, że bez imienia człowiek znika na zawsze. Księga Umarłych nie była więc jedynie magicznym tekstem. Była zapisem zbiorowych lęków i nadziei całej cywilizacji. Przewodnikiem, który miał sprawić, że droga przez ciemność zamieni się w ścieżkę ku światłu. Gdy ciało spoczywało w chłodzie grobowca, dusza zaczynała swoją wędrówkę. Pierwszym wyzwaniem było wyjście z miejsca pochówku. Nie zawsze oczywiste. Zaklęcia miały pomóc duszy otworzyć drzwi i wydostać się na zewnątrz. Ale to był dopiero początek. Na drodze stawały bramy i korytarze strzeżone przez tajemnicze istoty o dziwnych, często przerażających imionach. Egipcjanie wierzyli, że samo ich wymówienie mogło mieć moc, jak zaklęcie, które albo przepuszcza, albo zatrzymuje duszę na zawsze. Podróż przypominała serię prób. Dusza musiała przejść obok ognistych jezior, pełnych potworów o ciałach węży i głowach krokodyli. Musiała znać odpowiednie formuły, by zneutralizować atak demona, albo oszukać strażnika, który pytał ją o sekrety kosmosu. Czasem wyzwaniem było nawet zwykłe wypowiedzenie własnego imienia, bo bez niego dusza traciła prawo do istnienia. W tej podróży towarzyszył jej Anubis, bóg o czarnej głowie szakala, opiekun umarłych. On prowadził duszę ku najważniejszej próbie, ku sądowi Ozyrysa. Tutaj krótki przerywnik. Jeśli ten materiał Ci się podoba, będę bardzo wdzięczny, jeśli zasubskrybujesz kanał Porzucone Tajemnice, zostawisz łapkę w górę i podzielisz się swoją opinią w komentarzu. Pomoże mi się to rozwijać i docierać do większego grona odbiorców. Sąd Ozyrysa. To właśnie tutaj, w sali pełnej bogów, rozstrzygały się losy człowieka. Na środku stała ogromna waga. Na jednej szali kładziono serce zmarłego, uznawane za siedzibę duszy i świadomości. Na drugiej pióro, symbol prawdy i sprawiedliwości, należące do bogini Maat. Dusza nie mogła oszukać tego testu. Jeśli serce było ciężkie od kłamstw i win, waga przechylała się i zmarłego czekał straszny los. Pożeraczka Ammit, przerażająca hybryda krokodyla, lwa i hipopotama, rzucała się na serce i niszczyła je raz na zawsze. To była najgorsza kara. Unicestwienie, całkowite wymazanie z istnienia. Ale jeśli serce okazywało się czyste, jeśli nie było cięższe niż pióro Maat, wtedy dusza otrzymywała największą nagrodę – przepustkę do wieczności. Raj Egipcjan nie był abstrakcyjnym niebem pełnym chmur. Był bardzo konkretny. Nazywał się Pola Trzcin. To idealne odbicie Egiptu, tyle że bez cierpienia i głodu. Rozległe kanały, żyzne pola, bogactwo plonów. Dusza mogła tam żyć dokładnie tak jak na ziemi. Jeść, pić, uprawiać ziemię, spotykać bliskich. Co ciekawe, Egipcjanie wierzyli, że w zaświatach także trzeba pracować. Dlatego w grobowcach znajdowano setki figurek Uszepti.
To magiczni słudzy, którzy mieli wykonywać za zmarłego wszystkie obowiązki. Dzięki nim dusza mogła korzystać z wiecznego życia bez trudu i wysiłku. Dla starożytnych Egipcjan raj nie był więc oderwany od rzeczywistości. Był jej doskonałym przedłużeniem. Światem, w którym człowiek mógł żyć wiecznie, ale bez bólu, chorób i strachu. Księga Umarłych to nie tylko słowa. Egipcjanie wierzyli, że obraz ma moc równą, a czasem nawet większą niż zapisane zaklęcie. Dlatego papirusy były pełne barwnych, szczegółowych ilustracji. Każda scena, dusza stająca przed Ozyrysem, potwory czające się w podziemiach, waga serca i pióra, miała nie tylko zdobić, ale działać. Samo narysowanie potwora było sposobem na oswojenie go, a przedstawienie zaklęcia gwarancją, że zadziała. Te obrazy są dziś jednymi z najbardziej rozpoznawalnych symboli starożytnego Egiptu. Smukłe sylwetki bogów o zwierzęcych głowach, hieroglify biegnące wzdłuż krawędzi papirusu, sceny ważenia serca. To ikony, które przetrwały tysiące lat. Patrząc na nie, widzimy świat, w którym granica między religią, sztuką i magią praktycznie nie istniała. Jednak jak doszło do tego, że znamy dziś tyle szczegółów dotyczących życia po życiu Egipcjan? Przez wieki Księga Umarłych leżała ukryta w grobowcach, zapomniana, jakby czekała na moment ponownego odkrycia. Ten nadszedł w XIX wieku, kiedy Europa ogarnęła prawdziwa gorączka egiptologiczna. Archeolodzy i kolekcjonerzy otwierali grobowce, a fragmenty księgi trafiały do muzeów i prywatnych zbiorów. To właśnie wtedy zaczęto ją badać, tłumaczyć i publikować. Stała się sensacją. Nagle okazało się, że starożytni Egipcjanie mieli własny przewodnik po śmierci, opisany tak szczegółowo, jakby przygotowywali instrukcję przejścia na drugą stronę. Wiktoriańskie społeczeństwo, zafascynowane tajemniczością i grozą, chłonęło te odkrycia. Od tego czasu Księga Umarłych zaczęła żyć własnym życiem w kulturze, inspirując pisarzy, malarzy, a później twórców filmów i gier. Egipska Księga Umarłych to fascynujące świadectwo dawnych wierzeń. Ale czym właściwie była? Czy rzeczywiście przewodnikiem, który miał otworzyć duszy drogę do wieczności? A może raczej dowodem na to, jak bardzo ludzie, niezależnie od epoki, bali się śmierci i szukali nadziei na coś więcej? Jeśli materiał Ci się spodobał, będę bardzo wdzięczny, jeśli zasubskrybujesz kanał Porzucone Tajemnice i podzielisz się swoją opinią w komentarzu. Pomoże mi się to rozwijać i docierać do większego grona odbiorców. Dzięki, że jesteś i do następnego.